Witajcie w trzecim odcinku z serii Pomysł na wakacyjny biznes. Dzisiejszy pomysł na biznes będzie idealny dla osób, które lubią planować. Chodzi o umiejętność organizowania transportu i dostawy produktów. Ten biznes, w przeciwieństwie do poprzedniego pomysłu, jest również dla osób całkowicie początkujących. Szukając pomysłu na wakacyjny biznes, możesz odczuwać potrzebę, aby było to coś powiązanego z wakacjami. Dzisiejszy biznes będzie dotyczył handlu owocami, warzywami, które są dostępne głównie w sezonie letnim. To właśnie w sezonie letnim pojawiają się duże możliwości zarobienia pieniędzy na handlu warzywami i owocami. Detaliczny sprzedawca owoców to pomysł na biznes, który będzie łączył ze sobą dwa główne zadania. Pierwsze zadanie to zakup owoców i warzyw w odpowiednim miejscu. Drugie zadanie to sprzedaż owoców i warzyw również w odpowiednim miejscu. Co to za miejsca? To wszystko poruszę na tym filmie. Dlatego zostań ze mną do samego końca, aby poznać szczegóły. Pomysł, o którym Ci teraz opowiadam, będzie wymagał od Ciebie posiadania samochodu. Najlepiej, jeżeli posiadasz własny samochód dostawczy. Jeżeli jednak nie posiadasz takiego pojazdu, możesz rozważyć dwie opcje. Używać samochodu osobowego lub wynająć samochód dostawczy na okres wakacji. Są firmy, które zajmują się wynajmem samochodów dostawczych głównie na sezon wakacyjny. Aby zrealizować założenia tego biznesu, możesz działać samodzielnie lub w grupie. Główne założenia nie zakłada konieczności zatrudniania pracowników. Jeżeli jednak biznes będzie działał na tyle prężnie, że będzie brakowało Ci czasu, rozważ zaproszenie do współpracy jednego ze swoich znajomych, członka rodziny lub zatrudnienie pracownika. Możliwość rozwoju tego biznesu jest dość spora. Zaczynasz z małym samochodem osobowym lub dostawczym i chodzi tutaj o chłodnie. Następnie, w miarę rozwoju przedsięwzięcia, jest realna możliwość na to, aby przekształcić ten biznes w całoroczną działalność gospodarczą. Wspomnę o tym nieco później. Przejdźmy do kolejnego punktu. Oto lista przydatnych umiejętności i kursów, które pozytywnie wpłyną na wynik realizacji tego pomysłu na wakacyjny biznes. Najważniejsze to prawo jazdy, które jest tutaj trzonem tego biznesu. Jeżeli nie posiadasz prawa jazdy, potrzebujesz zatrudnić kierowcę lub zaprosić do współpracy kogoś, kto prawo jazdy posiada. Drugą umiejętnością, która znacząco pomoże w tym biznesie, jest umiejętność negocjacji. Potocznie możemy nazwać to targowaniem się o cenę ze sprzedawcami. Głównymi dostawcami będą mali i średni rolnicy, ogrodnicy, plantatorzy i sadownicy. Umiejętności negocjacyjne cen pozwolą Ci zwiększyć zyski poprzez zakup produktów w dużo niższej cenie. Obsługa klienta to kolejna kluczowa umiejętność. Odpowiednio budowana relacja z klientem indywidualnym lub z klientem biznesowym otwiera przed Tobą stałe źródło dochodu. Punkty systematycznego zbytu towaru są właśnie tym, co chcesz kolekcjonować podczas sezonu letniego. Czwartą umiejętnością, którą można uznać za pożądaną przy tego typu biznesie, jest umiejętność sprzedaży. Umiejętność sprzedaży jest jedną z ważniejszych umiejętności w Twoim życiu. Negocjowanie ceny jest ważne pod kątem zakupu towaru. W przypadku sprzedaży towaru negocjowanie również jest ważne. Czyli tak jak kupujesz towar, tak jak i sprzedajesz towar, używasz negocjacji. Negocjacja jest składnikiem sprzedaży. Jednak umiejętność sprzedaży towaru, taka stricte umiejętność sprzedaży towaru, jest tym, co pomoże Ci zmaksymalizować zyski Twojego biznesu. Jeżeli masz doświadczenie w negocjacji i sprzedaży, a obsługa klienta to dla Ciebie coś naturalnego, pozostało już tylko
zasugerować tylko jedną rzecz. Umiejętność budowania marketingu. To właśnie na podstawie odpowiednio zbudowanego marketingu nasza siatka kupców i sprzedawców stale się rozszerza. Na początku będzie trudno, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynasz. Z biegiem czasu poza marketingiem pojawią się zewnętrzne okoliczności sprzyjające. Zapytasz, co mam na myśli? Chociażby marketing budowany za pomocą systemu poleceń. Okej, to już trzeci pomysł na wakacyjny biznes, którym się dzielę. Co sądzisz o tym pomyśle? Co sądzisz o tej serii? Napisz mi proszę w komentarzu. Czy sama idea jest dla Ciebie ciekawa? Podoba Ci się? Jeżeli tak, to już teraz proszę Cię o to, abyś zostawił łapkę w górę pod tym filmem. Pomysł na wakacyjny biznes to jedno. Wdrożenie i odpowiednie zaplanowanie tego biznesu to drugie. Jednak bez podjęcia odpowiednich działań nie osiągniesz realnych korzyści i nie zobaczysz rezultatów. Jeżeli zatem chcesz zobaczyć więcej filmów takich jak ten i więcej pomysłów na wakacyjny biznes, to subskrybuj mój kanał. Okej, przejdźmy do praktycznych działań i rozpocznijmy planowanie. Być może zadajesz sobie pytanie, od czego zacząć planowanie tego biznesu? Wstępnie wiesz, na czym polega koncepcja działania tego biznesu. Wiesz, czego się spodziewać, więc rozpocznijmy planowanie. Polecam, abyś wziął kartkę papieru i długopis. To mój ulubiony sposób. Ten system pracy jest najbardziej efektywny, ponieważ poza czytelnym planowaniem pobudzasz do pracy swoją podświadomość. W momencie, gdy podświadomość jest gotowa do pracy, pojawiają się świetne idee, świetne pomysły. Kreatywność zaczyna dostarczać Ci niesamowitych rozwiązań. Na początku zajmijmy się tym, co najważniejsze, czyli transport. Jak wiesz, transport warzyw i owoców powinien odbywać się w odpowiednich warunkach. Jeżeli chcesz wejść w ten wakacyjny biznes, musisz spełnić pewne standardy, aby zachować odpowiednią jakość dostarczanych przez Ciebie owoców i warzyw. Na szczęście są miejsca, w których giełdy rolno-ogrodnicze pracują w godzinach nocnych. Jest ich większość. Temperatura w tych godzinach jest dużo niższa niż w ciągu dnia. Jest to środek nocy. Często giełdy zaczynają swoją pracę w godzinach 23, północ, 1, 2 rano. Niektóre produkty możesz przewozić w tradycyjny sposób, np. ziemniaki, marchew. Inne będą wymagały od Ciebie samochodu z chłodnią, przyczepy z chłodnią lub co najmniej lodówki w przypadku samochodu osobowego. Temperaturę, co do zasady, powinniśmy dostosować do najbardziej wrażliwego owocu lub warzywa, które planujemy transportować. W przypadku branży HoReCa godziny dostaw będą zazwyczaj poranne. HoReCa, czyli hotelarstwo, restauracje, cateringi. Jeżeli chcesz nastawić się na klienta indywidualnego, licz z tym, że dostawy mogą odbywać się w godzinach popołudniowych. Rozważ na kartce papieru kilka opcji. Rozpisz to sobie. Możesz podjąć decyzję, że najpóźniejsza godzina dostawy to 10. Weź pod uwagę to, że będziesz zaczynał w środku nocy. Jest to rozwiązanie, które ma swoje plusy i minusy. Jednak wybór należy do Ciebie. Miejsc, w którym możesz zakupić towar, jest kilka. Głównym, który najczęściej odwiedzają przedsiębiorcy, jest giełda rolno-ogrodnicza. Zwróć uwagę na godziny pracy takiej giełdy. Często, tak jak wspomniałem, są to godziny nocne. Drugą możliwością jest zakup plonów rolnych lub sadowniczych prosto od rolnika, plantatora lub sadownika. Ceny w skupach są mało atrakcyjne dla rolników i sadowników. To jest dla Ciebie okazja. Jeżeli nawiążesz współpracę na bezpośrednią sprzedaż, otrzymasz dużo lepsze ceny niż w skupie i czasem na giełdzie, biorąc pod uwagę towar bezpośrednio od rolnika, plantatora lub sadownika. Trzecia możliwość to zakup towaru w skupie. Skupy, a tak naprawdę ceny w skupach są nieco mniej atrakcyjne niż w miejscach, o których mówiłem przed chwilą, czyli te wszystkie targowiska.
Przedostatnią możliwością są hurtownie regionalne oraz hurtownie lokalne. I na samym końcu brałbym pod uwagę hipermarkety, supermarkety i weekendowe giełdy. Zorientuj się, gdzie znajdują się gospodarstwa rolne, plantacje owoców oraz sady w Twojej okolicy. Rozpisz to sobie wszystko na kartce papieru. Zapisz też, gdzie znajdują się giełdy rolnicze oraz skup rolniczy. W oparciu o te informacje będziesz mógł lepiej wybrać środek transportu. Firmy, które oferują najem średnioterminowy, czyli powyżej 30 dni, ale krócej jak rok, często nakładają limity kilometrów, które możesz przejechać wynajmowanym samochodem w ciągu dnia. Musisz to wszystko mądrze rozplanować, rozpisać i policzyć. Bez odpowiedniego rynku zbytu nie uda Ci się zarobić dużych pieniędzy. Taka jest prawda. Jak zatem stworzyć odpowiednie możliwości? Wykorzystaj dostępne w internecie platformy, aby nawiązać jak największą ilość interakcji. Twoja oferta powinna być dostępna w tak wielu miejscach, jak to tylko możliwe. Najpopularniejsze rozwiązania to platformy sprzedażowe, takie jak np. Marketplace na Facebooku. Kolejne, co warto brać pod uwagę, to lokalne portale z ogłoszeniami. Nie chcę tutaj robić reklam. Jeżeli chcesz dotrzeć do klientów indywidualnych, zainwestuj w ulotki, banery lub płatne reklamy na portalach społecznościowych. Twój model biznesowy może zostać poszerzony o stoiska na weekendowych rynkach i giełdach. Dobrze teraz. Oto najważniejsze podpunkty, które musisz określić. Kto byłby Twoim idealnym klientem? Rozpisz sobie cechy tego idealnego klienta na kartce papieru. Musisz zastanowić się teraz nad tym, czy chcesz prowadzić model sprzedaży detalicznej, hurtowej, a być może mieszany. Czy chcesz sprzedawać swoje produkty do klienta indywidualnego, czy do klienta biznesowego? Być może do obu. Klient indywidualny to świetny rynek zbytu. Często jednak musisz liczyć się z tym, że będzie to bardzo dużo małych zamówień. Jeżeli posiadasz duży samochód chłodniczy, to rozwiązanie będzie ciekawym uzupełnieniem Twojego modelu sprzedażowego. W przypadku, gdybyś chciał nastawić się tylko na sprzedaż do klienta indywidualnego, możesz nie osiągnąć wystarczająco satysfakcjonujących zysków, ale zyski osiągniesz. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której posiadasz swój magazyn, np. wynajęty magazyn chłodniczy i możesz transport produktów podzielić na kilka wyjazdów. Największym rynkiem zbytu będzie branża HoReCa. Jest to rynek klientów biznesowych, którzy prowadzą hotele, restauracje i catering, tak jak wspomniałem przed chwilą. Zainteresuj się wszystkimi innymi branżami, które potrzebują warzyw i owoców do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Tutaj weź pod uwagę również np. małe warzywniaki, sezonowe, sklepy i tego typu miejsca. Nowe znajomości dają Ci nowe możliwości. Jest jedna rzecz, która daje Ci przewagę nad konkurencją na rynku. To nawiązywanie nowych znajomości. Możesz rozpocząć ten pomysł na wakacyjny biznes od jednego wynajętego samochodu typu chłodnia. Po całym sezonie możesz jednak stwierdzić, że ilość kontaktów i znajomości rozwinęła się tak bardzo, że szkoda byłoby to marnotrawić. Kolejnym krokiem, aby rozwinąć ten biznes, byłoby wynajęcie magazynu chłodniczego i przeniesienie modelu działalności na większy obszar. Możesz działać cały rok, zatrudnić nowych kierowców i kupić w leasing nowe samochody do swojej floty. Tak naprawdę masz nieograniczoną ilość możliwości rozwoju. Wszystko zależy od tego, czy tak naprawdę czujesz ten biznes i czy chcesz kontynuować to poza sezonem wakacyjnym. To może być naprawdę dochodowy biznes, jednak trzeba dobrze rozumieć funkcjonowanie tego rynku. Spodobał Ci się ten film? Zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli chcesz obejrzeć więcej takich filmów, zasubskrybuj mój kanał. Zostaw koniecznie komentarz poniżej i napisz,
który z podpunktów był dla Ciebie najbardziej wartościowy. Daj mi znać, czy ten pomysł na biznes był dla Ciebie ciekawy. Podziel się proszę tym filmem ze swoimi znajomymi na mediach społecznościowych i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!